do? Well, I guess there's only one thing. There's something I'd like to know. Are you real? Can you feel? This seems too good to be true. Are you real? Can you feel the love? Cześć, bardzo miło mi Was gościć na moim kanale. Dzisiejszy film jest kompletnie nietypowy, ponieważ skłoniły mnie dwie rzeczy, żeby nagrać ten film. Otóż dzisiaj jest 17 października i dzisiaj o 13:27 zaczęła się pełnia księżyca, pełnia w znaku barana. I jest to taka pełnia bardzo, można powiedzieć, ważna. No jak każda pełnia, ale wiecie, no, pełnia symbolizuje początek czegoś nowego, ale i zakończenie czegoś starego. I ta właśnie pełnia w znaku barana jest taka, która mówi o uwolnieniu, o odpuszczeniu i o zakończeniu pewnych rzeczy. Może to być zakończenie, uwolnienie czy odpuszczenie czegoś na zewnątrz, a może też być w nas. Także warto się zastanowić nad swoim życiem, nad tym naszym działaniem, nad myśleniem. Warto, po prostu warto. Uważam, że jest to bardzo potrzebne. Ale wracając do drugiego aspektu, dlaczego nagrywam ten film? Otóż jest taka inicjatywa na YouTubie, która się nazywa Dziewiarski Tak. I ja kompletnie nie wiedziałam o tej inicjatywie i no, generalnie mnie tak zwane łańcuszki nie interesują, ale to nie jest typowy łańcuszek, że po prostu powiela się coś i przekazuje dalej. To jest taki zbiór takich pytań, na które można, oczywiście nie trzeba, ale można odpowiedzieć. I jest mi niezmiernie miło, ale naprawdę niezmiernie miło, że dostałam informację o tym, w zasadzie mnie oznaczono, nie wiem jak to powiedzieć, w każdym razie dostałam informację, że mogę wziąć udział w, tak znaczy każdy może wziąć udział w takiej zabawie, w takim, no to są pytania i odpowiedzi, czyli Q&A, ale w tej inicjatywie właśnie dostałam informację od bardzo młodych dwóch dziewiarek. Pozdrawiam Cię serdecznie, Gabrysiu, z kanału Fiordlana i Zuziu z kanału Time to Knit. To są naprawdę tak młode dziewczyny i dostałam informację, że po prostu zapraszają mnie do podzielenia się, do odpowiedzi na te pytania. I ja sobie oczywiście spisałam te pytania, bo ich jest sporo, jest 20. Nie zapamiętałabym wszystkich, ale tak szybciutko postaram się na nie odpowiedzieć. Pierwsze pytanie brzmi: od kiedy dziergasz? No, dziergam już sporo, bo 53 lata bez mała, albo nawet może troszkę więcej. Przypomniałam sobie, była taka sytuacja, moja mama dziergała, robiła na szydełku, wyszywała, zajmowała się różnymi technikami rękodzielniczymi. A poza tym, no, nieźle malowała, ponieważ skończyła zdobnictwo szkła kryształowego i, no i po prostu chwilę pracowała nawet w tym zawodzie. I teraz tak, pewnego razu, to chyba było właśnie, gdy byłam w pierwszej klasie, jakoś tak na początku września, pamiętam, że było ciepło, nie, na jesieni to było już. Ja mieszkałam w takim bloku
4-piętrowym, ale to nieistotne. Na klatce na jednym poziomie było 5 mieszkań. I na tym poziomie ja miałam sąsiada, rówieśnika naprzeciwko, a w środkowym mieszkaniu mieszkało 2 chłopców i dziewczyna. I ta dziewczynka była rok młodsza ode mnie, ma na imię Beata. I pewnego razu moja mama pokazała mi, jak się robi łańcuszek. Ja bardzo chciałam się nauczyć na szydełku i mamo, ach, pokaż mi, jak ten łańcuszek się robi. I moja mama mi pokazała, jak się robi łańcuszek na szydełku. I pewnego razu, jak przyszłam ze szkoły, Beata już była w domu, też po przedszkolu. I ja miałam 7 lat. Moja mama, wracając z pracy o godzinie tam po 3 czy koło 3, zobaczyła nas siedzących na stołeczkach, na tym właśnie, na tej klatce i robiących łańcuszek. Ja tej Beacie pokazałam łańcuszek, jak się robi łańcuszek. I tego łańcuszka miałyśmy. Ja teraz nie pamiętam, ale wiem, że to było kilka ładnych metrów, może nawet z 8, 7, może 10, nie wiem, dużo to było. Moja mama, jak to zobaczyła, złapała się za głowę i mówi: dziewczyny, czy wyście oszalały? Jak macie robić łańcuszek, to jest bez sensu, to nauczcie się robić już słupki i półsłupki i stwórzcie coś. I tak się zaczęło, właśnie w 71 roku ubiegłego wieku. Tak, ubiegłego wieku. No i tak się przygoda moja z dziewiarstwem, w ogóle z włóczkami zaczęła. I tak tą pasję, bo kolejne pytanie jest, co sprawiło, że odkryłaś tę pasję? No właśnie to, że moja mama robiła na szydełku, robiła, wiecie, to były takie czasy, gdzie no, można było sobie dorobić, jak ktoś umiał, więc robiła takie berety, czapki na zimę, szaliki, no różne rzeczy, rękawiczki również, no i bluzeczki też, ale głównie te właśnie czapki. No i tak się to zaczęło. Widziałam, że mama to robi, więc też chciałam tak sobie coś tam tutaj podzierkać czy poszydełkować. Jakim rękodziełem się zajmujesz i zajmowałaś? To jest 3 pytanie. No więc tutaj to jest długa opowieść, ale ja to skrócę. Ponieważ tak, przez szydełko po druty później, potem szyłam ubrania, potem szyłam patchworki. W międzyczasie jeszcze przed patchworkami zajmowałam się haftem i krzyżykami, i płaskim, i ryszelié. Co ja tu jeszcze mam? No, obecnie również projektuję hafty krzyżykowe, także to nie jest dla mnie jakaś trudność, żeby zaprojektować haft. Oczywiście skupiam się na takich bardzo prostych haftach, ponieważ moim takim celem, taką misją jest zachęcenie do haftu krzyżykowego, więc to nie może być jakiś skomplikowany obrazek, tylko właśnie takie coś no powiedzmy na wieczór albo na weekend. O, to jest taki maks, żeby w weekend już mieć jakiś fajny obrazek, później go można wykorzystać na poduszkę, do kosmetyczki można wszyć, do jakiejś torebki, można obrazek z tego zrobić, no różne rzeczy. W każdym razie też się zajmuję właśnie haftem, projektowaniem haftu krzyżykowego. No oczywiście przeszłam przez dekupaż, przeszłam przez scrapbooking, który mi się dalej bardzo podoba. Z dekupażem to już tak średnio za pan brat, bo to dużo babraniny, ale właśnie ten scrapbooking mi się bardzo podoba, robiłam kartki. Zaczęłam się uczyć kaligrafii, zaczęłam prowadzić jakieś dzienniki, bullet journale, tak zwane. Jeszcze co? No oczywiście batik robiłam na studiach, to jest taka dosyć skomplikowana technika malowania na tkaninie i na jedwabiu, na różnych materiałach to stosowałam. No, zajmowałam się oczywiście grafiką, fotografią, no i malarstwem, no bo przecież ja jestem z wykształcenia malarką, artystką malarką, także oczywiście malarstwo. No, również jeżeli chodzi o dziewiarstwo, to dotknęłam przędzenie, zarówno na kołowrotku, jak i wrzecionie. No i oczywiście moją ostatnią pasją jest ceramika, jak wiecie, tylko że troszeczkę mam utrudnione warunki, żeby ją tworzyć, ale
Co się odwlecze, to nie uciecze. Także tutaj rozgadałam się nad punktem 3, ale wiecie co, jak się żyje 60 lat i ma się taką chęć do próbowania czegokolwiek i widzi się, że sprawia to przyjemność, to próbuje się coraz nowych rzeczy. To jest chyba takie naturalne, tak mi się wydaje. Także no, dużo technik rękodzielniczych próbowałam i jakbym miała wybrać, to nie mam takiej najfajniejszej, bo najbardziej ulubionej, ponieważ wszystkie lubię i tak cyklicznie wracam. Nie robię, powiedzmy, że jedną robię i bardzo, bardzo ją lubię, a inne mniej. Wszystkie jakoś lubię tak na równi. A raz sobie zrobię to, raz sobie zrobię to. No, nie mam tak zwanego ciśnienia, także no, mogę sobie wybierać. Teraz tak, co najchętniej dziergasz? Co najchętniej dziergasz? No, najchętniej to ja dziergam swetry. Czapki też, opaski jakieś, no powiedzmy, szaliki to też, ale swetry i przez głowę. Bardzo lubię swetry przez głowę, bo to nie ma żadnych mecyi, to się po prostu jedzie góra, dół, czy tam jak się chce, jak się umie. I tak, ostatni skończony projekt. I tutaj przyniosłam ostatni skończony projekt, to są 2 projekty. Ja Wam nie pokażę tak dokładnie, bo jeszcze nie nagrałam filmów, ale tak, to są moje 2 projekty i jeden jest z Dropsa, a drugi jest z gazety i obydwa są z włóczki od Biferno, ale o tym powiem za chwilkę, to znaczy za chwilkę w kolejnym filmie. A teraz tak, najnowszy projekt na drutach. No, najnowszy projekt na drutach to tak, tutaj też muszę, ja sobie to tak wszystko na stole tutaj poukładam, a zaraz mi to spadnie, tak czuję. No więc tak, najnowszy projekt, to w zasadzie mam 2 takie projekty. Jeden jest tutaj i to jest sweterek testowy, taki różowiutki, tak, ale nie mogę Wam pokazać na razie. A równolegle robię taki sweter, który tu gdzieś możecie zobaczyć i mam już przód, tył i tyle jednego rękawa. To jest z włóczki od Langians. Teraz nie pamiętam, chyba Regina, ale nie pamiętam. Nie chcę wprowadzać w błąd. No idzie powoli, idzie powoli, bo to na trójeczkach, jak wspomniałam, ale robię tym razem rękaw osobno jeden, osobno drugi, dlatego że dopiero będę razem robiła te rękawy, jak już będę miała jeden kolor, bo tutaj musiałabym rozwijać te moteczki na 6 kolorów, to nie za bardzo mi się chce, za dużo nitek. Ale nic, odbiegłam od tematu. Mam 2 takie projekty na drutach i na razie nie planuję, to znaczy planuję jeszcze jeden, ale o tym za chwilę. Tak, gdzie ja to sobie tutaj, tak, podziałam karteczkę, o tutaj mam karteczkę. Tak, ostatni skończony projekt Wam pokazałam, najnowszy projekt na drutach również, 7. Co planujesz dziergać w następnej kolejności? Otóż w następnej kolejności planuję dziergać sweterek, który się nazywa Frosty Dream z Dropsa, to jest z darmowego opisu Dropsa i będę robiła z takich oto włóczuszek. To będzie tak tutaj się, widzicie? O, bo to jest z tego lampioniku, no on tu musi być, bo zapaliłam dla wzmocnienia tej pełni świecę białą. Trzymajcie kciuki, żeby mi się wszystko powiodło, bo podjęłam naprawdę bardzo, bardzo ważne i bardzo trudne decyzje. Ale to tak, na marginesie. Tadam! Patrzcie, jakie fajne bukla. Ja tak lubię bukle, a nic nie mam z bukli jeszcze, no. No po prostu, kto to widział? Alpaka bukle, tak. Tutaj jest fabelek taki, o, taki konfetti, takie. To jest numerek, zaraz będę numerki mówiła. I Kid Silk, o tak może, tak, Kid Silk, moherek i tak, to jest ecri, kolorek, ale tak, mam, to już pokazałam, to mogę odłożyć.
Miałam tutaj okulary. No i gdzieś mi się straciły te okulary. No dobrze, mam. No przecież wiecie, no kurczę, bez oka, znowu te włoski. Ten moher to ja robię tą bluzeczkę różową i naprawdę to się sypie. Muszę soczewki ściągać, bo wiecie, że ja w soczewkach chodzę, bo mnie tak oczy szczypią i kują, że naprawdę te włoski wszędzie fruwają. Dobra, tak, bukla ma kolorek też Ecri i to jest 100, 0,100. Tutaj tak Wam pokażę, o 0,100. Tak może? Tak. Moherek ma kolorek 0,1. No już tam się nie dogrzebie, ale 0,1. To jest Ecri. I Fabelek ma kolorek 924. 924 ma kolorek. I to jest to konfetti. Tak, to muszę ściągnąć i teraz Wam jeszcze raz pokażę. No ale to jest fajny zestawik. Także będzie taki sweterek. Tutaj też będziecie mogli zobaczyć, jak on... Bo się okazało, że ja nie mam swetra rozpinanego takiego. Takiego, no, do chodzenia po domu. W sensie, no, nie jakiś taki super gdzieś taki do wyjścia. Chociaż może się, może taki wyjdzie, nie wiem. Zobaczymy. Teraz tak, co planujesz dziergać? No to już powiedziałam. I teraz 8. Ostatnie artystyczne dziewiarskie inspiracje. Projektant, materiał, film. No wiecie co? Ja nie mam takich inspiracji, ponieważ ja się posiłkuję, jak wiecie, czasopismami. Książki też mam, 3, w zasadzie nie, dwie. Kutową Kikę mam, Kutowa Kika znaczy i jejku, nie pamiętam, angielska taka dostałam, Eleanor, nie pamiętam, nie pamiętam. A w każdym razie tam jest bardzo dużo inspiracji w tych 2 książkach dla mnie. Nawet sobie wymyśliłam już, jakie, znaczy wybrałam, jakie swetry bym chciała sobie zrobić, ale to jest odległa przyszłość. Nie mam takich projektantek, że po prostu one mnie inspirują. Mnie inspiruje przyroda. Mnie inspiruje, jak wybieram na przykład jakiś wzór albo kolor, to inspiruje mnie pora roku na przykład. I głównie przyroda, tak samo jak w malarstwie. Także nie mam niestety żadnej projektantki. Ale na przykład film zobaczę jakiś, rzadko oglądam, ale jak zobaczę, to też mnie potrafi film zainspirować. I do malowania, i do dziergania, w zasadzie no do wszelkich, do scrapbookingu również. Tak, kiedy najczęściej dziergasz? No ja mam taką sytuację, że jak mi tylko ta diablica nie przeszkadza, to ja mogę cały czas dziergać. W przerwie tam powiedzmy coś zrobię do jedzenia, coś tam omiotę i ja już jestem no, na takim etapie, że po prostu mogę to robić. Nie mam żadnych obowiązków takich rodzinnych. Oprócz oczywiście taty, którego nie muszę, ale chcę odwiedzać co tydzień, czy nieraz w tygodniu też jedziemy, także no... Dziergam cały czas, ostatnio. Co sprawia Tobie w tym największą radość? Co czerpiesz z tej pasji? No wiecie co, ja mam ostatnio, od wielu lat zresztą, i tutaj też mówiłam kiedyś, że nakręcę film o tym, ale to jeszcze nie jest ten czas. Mam bardzo stresujące życie, bardzo. Naprawdę... Tak, i najpierw szyłam bardzo dużo, po kilkanaście godzin dziennie, żeby po prostu nie myśleć o tych stresach, nie myśleć o różnych rzeczach, o problemach. Przepraszam. Ale w związku z tym, że to szycie na pewnym etapie zamieniło się w mój zawód, i ja szyłam patchworki, pikowałam patchworki zawodowo, jeździłam na targi również zawodowo, to po prostu byłam bardzo zmęczona. I dobrze, że przypomniałam sobie o włóczkach i o dziewiarstwie, bo po prostu muszę powiedzieć, że no, mogę śmiało powiedzieć, że dało mi to jakby drugie życie, no w zasadzie trzecie.
No, 3 życie. Za chwilę będzie 7 jak kot. Tak, brakuje mi kota. Brakuje mi kotów, ja miałam zawsze koty. No brakuje mi, no ale to dobra, to na inny film, bo odbiegam od tematu. Więc daje mi to wyciszenie, daje mi to spokój, daje mi to ogromny relaks. I nie wyobrażam sobie teraz już życia bez dziergania, naprawdę. Chociaż 2, 1 rządek, chociaż 5 oczek przerobić dziennie, to jest po prostu taki mój czas. Czas tylko dla mnie, gdzie po prostu nic nie istnieje w tym momencie, tylko ja i włóczki, no i druty. Czy możesz jednocześnie dziergać i robić coś, jakieś inne rzeczy, na przykład oglądać telewizor, czy czytać, czy pewnie słuchać audiobooki? Nie, nie mogę. I jak szyłam, to też nie. Jak maluję, to też nie. Muszę mieć ciszę, muszę się skupić. Wtedy pracuje mi się najlepiej. Ale myślę, że to jest też związane właśnie z tym stresem, że jestem bardzo zmęczona i po prostu dlatego preferuję ciszę. Jak maluję, kiedyś jak malowałam, to inspiracją dla mnie również była muzyka. No ale teraz już musi być silence. Tak. Ulubione druty, akcesoria. No słuchajcie, to będzie długi film. Nie, no ja się streszczę. No więc tak, oczywiście oprócz akcesoriów takich jak to, czyli wiecie tutaj, Friday Witch i to jest innego typu koszyczek akurat i inny kształt ma, ale oprócz tego to tak, bardzo ostatnio wspominałam, uwielbiam ten stojak zaraz, może ja spróbuję wyciągnąć jednak. Może spróbuję wyciągnąć, o tak. Już mam. Ten stojaczek, no to jest po prostu cudo. Ja Wam pokażę, jak to się kręci. To się fantastycznie kręci. Zobaczcie. Nie ma żadnego oporu. Żadnego. To się wkłada jedno w drugie, ale jest tak fajnie zrobione, że naprawdę jestem zachwycona tym, jak w 2 nitki. Ja rzadko robiłam w 2 nitki, ale od testów u Eweliny Wójcik, u Splotki, jak robiłam Concordię, to mi bardzo przeszkadzał brak takiego urządzenia. I robiłam to w koszyczkach 2, ale to i tak to nie było to. To urządzenie jest fantastyczne, naprawdę. Tak, i co jeszcze? No oczywiście takie rzeczy jak parasolka, nawijarka, no to są takie podstawy, prawda? Ale to lubię. No, a ulubione druty? No ulubione druty to, ulubione druty. Krótkie, bo ja mam małe ręce, przetestowałam, najlepiej mi się robi na 10. Krótkie druty, lantermuny. Uwielbiam, chociaż mam pecha do tych, naprawdę mam pecha do tych drutów, ponieważ kupiłam sobie jeszcze jedną, to są lantermuny. Kupiłam sobie jeszcze jedną 3,5, wiecie, że ja na wizji złamałam 3,5 drut. I kupiłam sobie parę i wiecie co, i ta para też jest uszkodzona, po prostu. No ale nic, no, będę już reklamować, bo to jednak, no, to są duże koszty, ale inne, bez zarzutu, nie wiem, po prostu musiała być jakaś partia wadliwa, bo nie widzę innego wytłumaczenia, bo no robię na innych drutach, znaczy na innych rozmiarach jest ok. Tutaj robiłam, teraz akurat robię na 3,5, to są druty te też takie dwukolorowe, Day and Knit. No pomóżcie mi, od Knit Pro, od Knit Pro, dziękuję, od Knit Pro. I tak, ulubionymi drutami również są te denim do rękawów, uwielbiam je, to są krótkie druty również, ale one są 5, to są naprawdę króciusieńkie drutki, zaraz Wam pokażę. Tak. Muszę się spieszyć, bo zostałam sama z psem na kilka dni, a ona zaraz jak się obudzi, to mi nie da spokoju, na spacerek trzeba iść.
Tak, to są takie króciusieńkie drutki. One są naprawdę krótkie, spójrzcie. To są takie krótkie druty. No mają 5 centymetrów. Naprawdę krucizny. Ale bardzo je lubię, nie wyobrażam sobie, że na przykład teraz jak od góry robię swetry, bo zaczęłam, wiecie, od góry robić swetry i tu są takie to nie jest ta. One mają niebieskie żyłki, o. Dwie są. Jedna taka i jedna dłuższą mam z czymś, nie. Mam tutaj komplet, bo tak się staram, żeby wszystko wkładać tam, gdzie powinno być, żeby potem chaosu nie było, no jak potrzebuję. Więc tak, to są naprawdę, są króciutkie. No zazwyczaj robię na tych dłuższych, ale na tych też robiłam. To tak, no tak. Szybciutko idzie, naprawdę, szybko idzie. Tak jak na okrągło się robi rękawy, to nie wyobrażam sobie już życia bez tych krótkich drutów. No i mam kilka zestawów, ale o tym chyba na kolejny film, znaczy któryś z kolei filmów nakręcę. W kolejnym filmie opowiem, jakie druty mam i jakie używam. Ale bardzo lubię jeszcze Hiya druty japońskie. Takie mam, taki zestaw i też je bardzo lubię. Kupiłam je na targach w Motkomanii, kupiłam je na targach w Gdańsku. A dlaczego? Dlatego, że te druty to są też piątki, to znaczy dziesiątki, przepraszam. Dziesiątki trzymają mi się w ręce, w dłoni. Ale dlaczego kupiłam te druty? Ano dlatego, że one mają po 0,25 przeskok. A ja nie miałam, ja miałam co pół, bo Knit Pro ma zazwyczaj co pół, a Hiya ma co 25 i kupiłam sobie właśnie od dwójek do piątek, ale piątki to też już mają taki, do piątek chyba. A wiecie co, nie, szkoda czasu, nie będę do piątek. Musicie mi uwierzyć, że do piątek, bo ostatnio szóstki dokupowałam szóstki w Włóczykikach. Tak, no to są moje akcesoria, koszyczki number one, potem właśnie to się nazywa dyspenser do włóczek, no ale to stojak do włóczek, no a potem to już druty, wiadomo, i różne inne pierdółki. Ale pomocne są liczniki, bardzo lubię. Właśnie licznik, najlepszy mój licznik to jest Knit Pro i to jest ten licznik właśnie na paluszek. Ten o, taki. Także tak on wygląda. Ja noszę 7, czyli taki najmniejszy. Chyba nie ma mniejszego. Trzymam w tym pudełku, żeby mi się nie zgubił. Także jeszcze ten licznik bardzo lubię. Żaden inny licznik nie spełnia moich oczekiwań. Zawsze tam, no te obrotowe też mogą być, ale na przykład nie sprawdził mi się ten licznik, gdzie się trzyma na paluszku i się tak klika. Nie sprawdził mi się. Ja mam za jakieś takie, nie mam takich chudych palcy, ale no nie sprawdził mi się. Dobrze, co dalej? Ulubione druty, tak. Magic Loop czy metoda 5 drutów? A, to ciekawe, to ciekawe, ponieważ tak, no jakoś nie jestem za bardzo team Magic Loop, bardziej 5 drutów, ale w związku z tym, że mam te króciutkie druty, no to nie muszę Magic Loopem robić tych rękawów wszystkich, czy gdzieś przy szyi. Robiłam Magic Loopem parę razy skarpetki, znaczy zaczynałam, może tak, u Czempikowej robiłam wyzwanie skarpetkowe, u Eweliny, chyba Ewelina, Jezu, nie pogniewaj się, jak nie Ewelina, ale chyba tak, Ewelinka Czempik robiła takie wyzwanie w zeszłym roku i ja zrobiłam skarpety, takie tuby i tak zaczynałam Magic Loopem, tak. Ale mi to tak nie do końca pasowało, także chyba bardziej 5 drutów mam opanowane, robiłam i rękawiczki robiłam na 5 drutach z palcami, także bardziej team 5 drutów, tak. Dziergasz dla siebie czy innych i czy lubisz rozdawać i obdarowywać? Pewnie, że lubię, tylko że teraz są takie czasy, że tak, no ja dziergam takie rzeczy, że moje synowe to tak nie do końca, chociaż no, mają sukienki, te, które robiłam od Dagny Zielińskiej, My Peony Dress, także też dostały ode mnie po sukieneczce, no czapki wiadomo, ale tak...
No skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że dla siebie lubię. No pewnie, że lubię dla siebie robić, ale lubię również obdarowywać innych. Tylko że tu jest taki kłopocik mały, nie robię tego na siłę. Jeżeli ktoś mnie poprosi, to bardzo chętnie wydziergam cokolwiek. Namaluję, wydziergam, uszyję, natomiast nie obdarowuję, już ten etap mam za sobą, nie obdarowuję ludzi po prostu na siłę moimi wytworami, moim rękodziełem. I teraz tak, kolejne. Po jakie kolory włóczek sięgasz najczęściej? No wiecie co, widzicie moje dzierganie, to jest mydło i powidło. Ja każdy kolor kocham, ponieważ ja jestem kolorystką i dla mnie to nie jest problem dziergać z ekry, bieli, takiego, nie wiem, maliny, czy, no nie wiem, różu, brązu. Nie mam preferowanego koloru. Oczywiście lubię granat, wszelkie jego odcienie, od szafiru po navy, tak zwany, i przez błękity wszelakie, ale lubię i żółty, lubię zielony. Ostatnio miałam fazę na zielony, także no, nie mam ulubionego koloru. Każdy kolor lubię, każdy kolor jest ok, wydaje mi się, tylko kwestia dobrego makijażu. I każdy może, że tak powiem, dobrze wyglądać w każdym kolorze. Przepraszam. Teraz tak. Ulubione włókna składy. No tak, ja zaczynam oczywiście z tak zwanej anilany w 71 roku, jak już wspomniałam. No ale teraz wiadomo, że to wszystko się zmieniło. Na początku akrylowe włóczki używam, akryl z wełną, bo w Polimexie znalazłam taką włóczkę. Wendy się nazywa. Ja zrobiłam wiele czapek z tej włóczki kilka lat temu i szalików, właśnie na prezenty świąteczne. I to się bardzo dobrze nosi i bardzo dobrze pierze przez ten dodatek akrylu, wiadomo. Ale teraz, no jak mi się włóczka spodoba z akrylem, no to why not? Natomiast staram się, wszystkie moje udzierki chyba są z naturalnych włóczek, tak mi się wydaje. No oprócz tej z cekinami, która ma, jak wspomniałam we wcześniejszym filmie, 100% sztuczności w sztucznym, ale to, no wiecie, to jest dekoracyjna włóczka, to trudno wymagać, żeby było cekiny i jakaś tam bawełna. No to chyba nie do końca w parze idzie. Musi być coś sztucznego, żeby ta nitka była po prostu bardzo trwała, żeby się no jak to się mówi? Brakło mi słowa, nie rozerwała. Okej, ulubione włóczki. No więc wiecie, że ja mam słabość do włoskich włóczek, ja mam słabość do angielskich włóczek. No ale nie mam tak, że no, jak jest włóczka na przykład duńska, czy jakaś szwajcarska, czy jakaś niemiecka, Biełka przyszła, to ja się jeżę? Nie, no generalnie rzecz biorąc to, no właśnie, tak, chyba już będę kończyć i będę nagrywać w 2 częściach, bo ona mi nie da żyć. No dobrze, za chwilkę, dobrze? Okej, ale za chwilkę, bo ja teraz jestem zajęta, no okej, dobra? No. Idź na ogródek, masz otwarte, idź na ogródek. Dzisiaj jest wyjątkowo ciepło i no i tak, która to jest godzina? Ona ma jeszcze czas. No 3. godzina jest, jeszcze masz czas do spacerku. No tak, ale się nudzi. Dobrze, nie mam mam ulubione włóczki, 2 rodzaje, 2 czy 3 rodzaje, ale i francuskie włóczki bardzo lubię. Mam ten len, który sobie kupiłam też na targach, na sukienkę i będę z niego robiła sukienkę na przyszły rok, ale tak zastopowałam, dlatego że no chcę zrobić jak schudnę, więc co będę dziergać taką poładzianinę, a potem co, znowu pruć dziergać, to nie, wolę poczekać.
Ulubiona projektantka i tutaj też jest zagwozdka, dlatego że ja nie mam, ja się posiłkuję właśnie tymi gazetami, ja się posiłkuję tymi darmowymi wzorami od Dropsa, posiłkuję się również wzorami płatnymi, mam kilka wzorów, na których poległam, zresztą wiecie, bo wspominałam nieraz od Petit Knit i od Anne Wencel, ale będę sięgać po te wzory, ponieważ okazało się, że mam coraz większe doświadczenie przez te, jak to się mówi, testy. I teraz ten sweter, ten z tych włóczek, które Wam pokazywałam, te dropsowe, ten mroźny sen, ten Frosty Dream, też są ramiona europejskie, inaczej z I-cordem wykończenie, także no znowu będzie coś nowego do nauki i super, nie? No, także coraz więcej i wrócę do tych wzorów, które kiedyś kupiłam, właśnie od Anne Wencel i od Petit Knit i na pewno je zrobię w przyszłym roku, no w tym roku nie, bo już mamy po połowie października. Projekt, z którego jesteś najbardziej dumna? No więc tak, najbardziej dumna to jestem ze wszystkiego, że w ogóle kończę. To jest dla mnie, że ja kończę te projekty, że ja nie zaczynam to jest i zostawiam, tylko kończę. W zasadzie mam tylko jeszcze do skończenia, oprócz prucia tej, no jeszcze o tym nie mówiłam, tam co były dwa różne odcienie czarnego, to jednak spruję, to nie będę wyszywać i nic, tylko spruję. No to mam jeszcze do skończenia tylko i wyłącznie żółtą bluzkę, którą zaczęłam w zeszłym roku i nie skończyłam. Ale tam jest dużo ażuru i muszę naprawdę się skupić mocno, żeby się nie mylić. Dlatego mnie to zniechęciło i na przodzie, na tyle skończyłam i teraz pas. No ale też do tego dojdę. No więc właśnie, może takim projektem, z którego jestem bardzo dumna, albo no tak dumna jestem, to jest ta Hortensja Dress, którą robiłam również z gazety, tylko w gazecie było troszkę inaczej, ja ją przerobiłam, dlatego nazwałam ją Hortensja. Tą właśnie, którą też gdzieś tutaj możecie zobaczyć. To jest, ja ją musiałam dopasować w związku z tym, że ona była zwężana w pasie i później rozszerzana na biust. Ja musiałam dostosować do swojej sylwetki, do swojego wzrostu. No i udało mi się, ale no tak, no to może z tej sukienki, ale tak generalnie rzecz biorąc, to ja jestem zadowolona z każdego projektu i dumna, że po prostu kończę te projekty, bo był taki okres w moim życiu, gdzie dużo rzeczy zaczynałam i one nie były skończone. Głównie właśnie to były wyszywane rzeczy, no ale z różnych względów. No, miałam dużo obowiązków, ale to nie będę się usprawiedliwiać. No po prostu nie skończyłam tych rzeczy. Teraz się bardzo cieszę, że jednak kończę te rzeczy, także tak. No i na koniec ulubione dziewiarki. Muszę Wam powiedzieć, że na to pytanie nie odpowiem z premedytacją. A dlaczego? No dlatego, że ja mam ulubione dziewiarki, te, które znam, wszystkie. I naprawdę nie chciałabym kogoś pominąć. Bardzo lubię dziewiarki polskie. Oglądam vlogi, oglądam kanały, mam subskrypcje, mam dzwoneczki ponaciskane, jak tylko się coś ukaże, oczywiście nieraz z opóźnieniem dużym, ale potem nadganiam, ale to chyba jak każda z nas. No muszę Wam powiedzieć, że ja jestem w ogóle dumna z naszych polskich dziewiarek, bo to są takie fajne dziewczyny, takie kreatywne, takie nie tylko, że w dziewiarstwie, ale robią te vlogi, pokazują nowości, pokazują swoje włóczki. Wiecie, gdyby nie to, ja bym wiele rzeczy nie wiedziała. Ja jestem tak wdzięczna za te wszystkie Wasze kanały. Nie wiem, ile dziewiarek mnie ogląda, ale jeżeli mnie oglądacie, to naprawdę przyjmijcie moją wdzięczność, bo ja tyle rzeczy od Was się dowiaduję, uczę. No, to jest nie do przecenienia, naprawdę. Jestem taka wdzięczna za te wszystkie Wasze kanały, za ten czas, który poświęcacie również na nakręcenie tych filmów, bo no ja, wiecie, ja sama kręcę, ja wiem ile to pracy potrzeba, wiem jak się trzeba przygotować, wiem
No nie jest to takie hop-siup, chociaż ja bardzo często robię takie hop-siup, ale ja to zupełny spontan i to jest takie kompletnie nieprofesjonalne. Natomiast dziewczyny robią tak profesjonalne filmy, no jestem pod wrażeniem, jestem dumna i w ogóle. No i mamy też fantastyczne, jeszcze wracając do tych projektantek, my mamy fantastyczne polskie projektantki. Ja znam kilka, też nie będę wymieniać nazwisk, żeby kogoś nie pominąć z czystego mojego tak zwanego chaosu. Ale mamy projektantki z prostymi wzorami, bardzo prostymi, dla początkujących, dla zaawansowanych. Mamy fantastyczne projektantki, które pokazują różne techniki. Mamy projektantki, które zajmują się żakardem i to takim naprawdę z wysokiej półki. Więc wiecie co? Tak sobie nieraz siedzę, patrzę na ten mój gaik za oknem, nie mój, sąsiada, ale sąsiadki w zasadzie. No, ale sobie myślę, że mamy fajne społeczeństwo dziewiarskie, naprawdę. I takie zdolne, i te młode dziewczyny tak się garną do tego dziewiarstwa, naprawdę to tylko, no to taki miód na serce, bo to jest naprawdę takie rękodzieło, gdzie ktoś, ja usłyszałam kilka miesięcy temu, że kto to teraz się dziewiarstwem zajmuje, co ty to w ogóle wymyślasz i to, no, nie ma świadomości. Nie ma świadomości w społeczeństwie, przynajmniej w tych grupach takich, no ja mówię o swojej jakiejś tam takiej tak zwanej bańce. Ale to cieszy, że młode dziewczyny wracają do dziewiarstwa i są tak zafascynowane, jakie wspaniałe rzeczy można, nie tylko zabawki przecież szydełkowe, jakie zabawki piękne, jakie akcesoria do zabawy różne, no coś fantastycznego, no torebki, jakie torebki, kapelusze, no wiecie co, berety, wszystko, no po prostu ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Dobrze, nie będę przedłużać, było bardzo dużo pytań, o tyle było pytań. Skrupulatnie starałam się odpowiedzieć na nie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, mam nadzieję, że troszeczkę, że miło spędziliście ze mną czas. I pośmialiśmy się trochę i trochę się może dowiedzieliście o mnie czegoś. Natomiast tak, ja idę dalej robić przemyślenia odnośnie właśnie tej pełni, ponieważ jest tak jak powiedziałam, to jest dla mnie bardzo ważny czas podejmowania ważnych decyzji życiowych. No i trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało no i wspierajcie mnie, bo no wiecie, ja Was też wspieram cały czas i odnośnie komentarzy i odnośnie tych lajków wszystkich, to ja znowu w następnym filmie powiem, bo ostatni film tyle komentarzy napisaliście mi i tyle lajków i tyle odtworzeń filmu, że ja znowu jestem pod tak ogromnym wrażeniem, że no powiem Wam tak, chciało mi się usiąść i ten film nagrać dla Was. No dla siebie też w ramach tego pamiętnika, ale dla Was. Także o, jak widzicie, włosy zafarbowane, tak, jedna farba mniej. No, le petit digression odnośnie ostatniego filmu. No właśnie, ja nie za bardzo siebie lubię w siwych włosach. I tu jest problem. Ale resztę opowiem w kolejnym odcinku. Także tak, to na razie wszystko. Trzymajcie się. Poczujcie tą energię ode mnie. I do zobaczenia niebawem. Pa, pa.